Cześć kochani, nazywam się Adriana i prowadzę dla Was kanał A Spiritual Insight. Niestety wczoraj nie udało mi się wgrać filmiku z powodów zdrowotnych, ale dzisiaj już nie przedłużając skupimy się na kluczu wcielenia od liczby 6 do liczby 9. Także zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. Kawka, herbatka i zaczynamy. Czym jest klucz wcielenia? Klucz wcielenia w numerologii to liczba, która odzwierciedla nasze cele i lekcje do przerobienia w bieżącym życiu. Jest ona interpretowana jako duchowy plan lub mapa wskazująca, jakie doświadczenia i wyzwania będą wspierały rozwój danej osoby oraz jej powołanie. Klucz wcielenia pomaga zrozumieć, jakie talenty i wyzwania przynosi za sobą dana osoba i nad czym powinna popracować, aby osiągnąć wewnętrzny rozwój i spełnienie. Jak obliczyć klucz wcielenia? Klucz wcielenia oblicza się poprzez dodanie do siebie dnia oraz miesiąca urodzenia. Na przykład mamy datę urodzenia 12 marzec 1984 rok. Dodajemy do siebie 1 plus 2 plus 0 plus 3, co daje nam 6. Czyli klucz wcielenia osoby urodzonej 12 marca 1984 roku to liczba 6. I tutaj takie małe przypomnienie, że dodajemy do siebie pojedyncze liczby. Klucz wcielenia 6. Klucz wcielenia 6 w numerologii symbolizuje przede wszystkim miłość, odpowiedzialność i troskę o innych. Osoby z tym kluczem często są postrzegane jako opiekunowie, zarówno w rodzinie, jak i w społeczności. Klucz wcielenia 6 koncentruje się na harmonii, równowadze i tworzeniu stabilnych i wspierających relacji. Jest to liczba związana z sercem, domem i odpowiedzialnością społeczną. Osoby z tym kluczem są naturalnymi opiekunami, dbającymi o dobro innych i tworzącymi stabilne i wspierające środowisko. I choć ich pragnienie harmonii i troski o innych są ogromnymi zaletami, ważne jest, aby pamiętały o równowadze między dawaniem a dbaniem o siebie. Na pewno klucz 6 uczy, jak budować trwałe relacje i dążyć do harmonii w różnych aspektach życia, jednocześnie rozwijając empatię i odpowiedzialność społeczną. Główne aspekty klucza wcielenia 6. Na pewno jest to miłość i troska o innych. Klucz wcielenia 6 równa się energia bezwarunkowej miłości i opieki. Osoby z tym kluczem są naturalnie empatyczne, dbające o dobro innych i gotowe pomagać w potrzebie. Często angażują się w działalność charytatywną, edukacyjną lub opiekuńczą. Klucz wcielenia 6 to także harmonia i równowaga. Klucz szóstkowy promuje tworzenie harmonijnych relacji i środowisk. Osoby te dążą do utrzymania równowagi między życiem zawodowym a osobistym, dbając o spokój i stabilność w swoim otoczeniu. Jest to też odpowiedzialność i lojalność. Osoby z kluczem wcielenia 6 są niezwykle odpowiedzialne, lojalne wobec swoich bliskich. Poczucie obowiązku wobec rodziny i przyjaciół jest dla nich priorytetem, co czyni je niezawodnymi partnerami i przyjaciółmi. Zmysł estetyczny. Klucz szóstkowy często wiąże się z zamiłowaniem do piękna i estetyki. Osoby te dbają o wygląd swojego domu, środowiska pracy i otoczenia, tworząc przyjazne i estetyczne przestrzenie. Edukacja i opieka. Klucz wcielenia 6 sprzyja karierom związanym z edukacją, zdrowiem, opieką nad dziećmi czy starszymi osobami. Osoby te znajdują spełnienie w pomaganiu innym i wspieraniu ich w rozwoju. Klucz wcielenia 7. Klucz wcielenia 7 jest to liczba duchowości, introspekcji i poszukiwania głębszego sensu życia. Osoby z kluczem wcielenia 7 są zazwyczaj introwertyczne, skłonne do refleksji i zainteresowane odkrywaniem ukrytych prawd o sobie oraz o świecie. Jest to liczba, która inspiruje do samopoznania i rozwoju duchowego, a także ceni intelektualne dociekania i wiedzę. Osoby te są skłonne do intelektualnych i duchowych poszukiwań, często angażują się w rozwój osobisty, analizując i rozważając ukryte aspekty życia. Wibracja ta sprzyja odkrywaniu siebie i rozwojowi intuicji, inspirując do poszukiwania wewnętrznej mądrości. Główne aspekty klucza wcielenia 7. Duchowość i introspekcja. Klucz wcielenia 7 sprzyja głębokiemu poszukiwaniu duchowych prawd. Osoby te często zgłębiają filozofię, religię czy ezoterykę, szukając odpowiedzi na fundamentalne pytania o sens życia i wszechświata. Samotność i refleksja. Klucz siódemkowy ceni czas spędzony w samotności, który pozwala na autorefleksję i wewnętrzne odkrycia. Osoby z tym kluczem często potrzebują chwili wytchnienia od codziennego zgiełku, aby zagłębić się w swoich myślach i emocjach. Analiza i dociekliwość. Klucz wcielenia 7 to wibracja analitycznego myślenia i dociekliwości. Osoby te zazwyczaj są doskonałymi obserwatorami, którzy pragną rozumieć świat na troszkę głębszym poziomie.
Intuicja i mądrość. Klucz siódemkowy rozwija intuicję i zdolność do rozpoznawania niewidzialnych aspektów rzeczywistości. Jest to liczba, która prowadzi do wewnętrznej mądrości i rozwija zdolność do poszukiwania subtelnych sygnałów, których inni mogą nie dostrzegać. Poszukiwanie prawdy. Osoby z kluczem wcielenia 7 często dążą do odkrycia prawdy, zarówno na poziomie tym intelektualnym, jak i tym duchowym. Są bardzo sceptyczne wobec powierzchownych odpowiedzi, co sprawia, że pragną sięgać głębiej w swoich poszukiwaniach. Klucz wcielenia 8. Klucz wcielenia 8 symbolizuje moc, ambicję i materialne sukcesy. Osoby, których kluczem wcielenia jest liczba 8, mają w sobie potencjał do zarządzania, dążenia do osiągnięć i realizacji na poziomie materialnym. Jest to liczba, która reprezentuje siłę woli, dyscyplinę oraz zdolność do przełamywania przeciwności. Klucz wcielenia 8 na pewno reprezentuje moc, sukces i zdolność do przekształcania przeciwności w triumf. Osoby z tym kluczem mają potencjał, by osiągnąć materialne sukcesy i wpływać na świat wokół siebie. Muszą jednak pamiętać o równowadze, aby ich ambicje i pragnienie kontroli nie zdominowały ich życia osobistego. Klucz wcielenia 8 inspiruje do budowania stabilności i odpowiedzialności, a także do poszukiwania równowagi między materialnym a duchowym rozwojem. Klucz wcielenia 9. Klucz wcielenia 9 to liczba humanitaryzmu, altruizmu i duchowego rozwoju. Osoby z tym kluczem wcielenia mają silną potrzebę pomagania innym, szukają głębszego sensu życia i dążą do czynienia dobra. Ich naturalna empatia i współczucie prowadzą ich często na ścieżki, które pozwalają im wyrażać siebie poprzez pomoc innym oraz działanie na rzecz wyższych celów. Osoby z tym kluczem dążą do pomagania innym i realizacji wyższych celów, a ich empatia i altruizm inspirują otoczenie. Jest to klucz, który wymaga od nich znalezienia równowagi między własnymi potrzebami a pragnieniem pomocy innym, a także akceptacji faktu, że świat może nie zawsze spełniać ich idealistyczne wizje. Główne aspekty klucza wcielenia 9. Humanitaryzm i altruizm. Klucz wcielenia 9 to symbol empatii i poświęcenia. Osoby te czują głęboką potrzebę służenia innym i często angażują się w działania społeczne typu wolontariat lub pomagają na różne możliwe sposoby. Duchowość i poszukiwanie sensu. Liczba 9 skłania do refleksji nad głębszymi aspektami życia. Osoby z tym kluczem dążą do duchowego rozwoju i są zainteresowane filozofią, religią lub innymi formami duchowych praktyk, które pomogą im znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące ich życia i celów. Idealizm i inspiracja. Klucz wcielenia 9 to liczba idealistów, którzy pragną czynić świat lepszym miejscem. Osoby te często inspirują innych do działania i są motywowane przez głębokie przekonania oraz wartości. Intuicja i wrażliwość. Osoby z kluczem wcielenia 9 mają dobrze rozwiniętą intuicję, która pomaga im dostrzegać to, co jest ukryte dla innych. Ich empatia i wrażliwość sprawiają, że są otwarte na emocje innych ludzi i łatwo nawiązują głębokie relacje. Pragnienie niezależności. Klucz wcielenia 9 symbolizuje potrzebę swobody i unikania ograniczeń. Osoby te cenią sobie wolność i niezależność w działaniu, co pozwala im realizować swoje misje na swój własny sposób. Moi kochani, to już wszystko na dzisiaj. Omówiliśmy sobie klucze wcielenia od liczby 6 do liczby 9. Tutaj pojawiają Wam się przydatne linki. Zapraszam Was serdecznie do mojego sklepu oraz na moją stronę internetową. Oczywiście cała prezentacja plus szczegółowy opis poszczególnych kluczów wcielenia znajdziecie pod tymi linkami. To wszystko na dzisiaj. Żegnam Was serdecznie i życzę Wam miłego dzionka.